Witajcie na kanale Kulisy Podróży. Dzisiaj przedstawimy Wam postać Polaka, który jest w Wietnamie prawdziwym bohaterem. To on dzięki swojej determinacji i rzeczowej argumentacji uchronił miasto Hoi An przed rozbiórką. Dzięki niemu w późniejszych latach to miasto trafiło na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. To właśnie jemu zorganizowano pogrzeb w cesarskiej rezydencji. I to właśnie dzięki niemu dziś możemy przenieść się w czasie i odkryć tajemnicę starożytnej cywilizacji Champów i niezwykły kompleks świątynny My Son. My Son, położone zaledwie 40 km od Hoi An, stanowiło nie tylko religijne serce tego królestwa, ale także świadectwo zaawansowanej kultury oraz architektury, które przetrwały tysiące lat. Do My Son dojechaliśmy skuterem. I droga generalnie była łatwa, była prosta, nie była jakaś wymagająca. Już widać, że przygotowują te tereny pod obsługę większej ilości turystów, przygotowują drogę, robią chodniki, także za chwilę to będzie w pełni turystyczne miejsce. Tak jak mówili, trzeba przyjechać o 6 rano, jest 10. Jest pełno wycieczek już. Trzecia nas mija. Jest tu tyle autobusów. Wiecie, że 5 lat temu, jak chcieliśmy tutaj dotrzeć, jeszcze nie byliśmy skuterkowi, to oni się na nas patrzyli jak na jakichś wariatów. Gdzie wy chcecie jechać? Jaka wycieczka? My w ogóle takich nie robimy. Nie organizujemy. Oni się na nas patrzyli jak na jakichś wariatów w ogóle, nie? Byliśmy chyba w 3 czy w 4 biurach podróży, żeby nas chcieli zabrać na taką wycieczkę, a oni mówią, że oni takiej wycieczki to nie mają. Oni się na nas patrzyli jak na wariatów. Gdzie wy chcecie jechać? Co? Tu kosztuje herbata 50 000? Kawa tutaj kosztuje 50 000? Kawa z mlekiem 60 000? Oh my goodness. Dobra, idziemy kupić bilety. Jeszcze nie wiem, czego mam się spodziewać, ale sądząc po cenach tutejszych pić i jedzeń, 120 000 albo 150 za wejście. co? 150 000 za osobę. Na szczęście jest tutaj transport elektrycznych meleksów, ponieważ znajdujemy się w dosyć sporej odległości od głównych kompleksów świątynnych. Kompleks My Son, wpisany na listę UNESCO w 1999 roku, był jednym z najważniejszych miejsc religijnych Królestwa Champa, które dominowało w środkowym Wietnamie przez niemal tysiące lat. Dziś jest jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych w kraju, posiadających niezwykle bogatą przeszłość. Królestwo Champa, założone w IV wieku naszej ery, było silnie zainspirowane hinduizmem. Świątynie My Son były dedykowane głównie Siwie. W czasie swojej świetności My Son pełniło rolę centrum religijnego, gdzie odbywały się ceremonie koronacyjne i pogrzebowe wielkich władców oraz bohaterów narodowych. Każdy z kolejnych władców dynastii Champa rozbudowywał kompleks, co dziś możemy obserwować w postaci zróżnicowanej architektury, rzeźb i inskrypcji. Najstarsze części My Son pochodzą z IV wieku, ale jego rozbudowa trwała aż do XIV wieku naszej ery. Najwcześniejsze wydarzenia historyczne, które są udokumentowane dowodami znalezionymi w My Son, dotyczą ery króla Badravarmana I, który rządził od 380 roku do 413 roku, a ostatnie lata swojego życia spędził on prowadząc wojny z Chińczykami, którzy okupowali północny Wietnam. Badravarmana I. Jakie to jest dziwna nazwa. Król Badravarman kazał wznieść stelę w My Son, na której zapisano jego fundację. Stella wskazuje, że król poświęcił całą dolinę My Son Badresvara. Tekst kończy się prośbą Badravarmana do jego następców. Ze współczucia dla mnie nie niszczcie tego, co dałem. Jeżeli zniszczycie mój fundament, wszystkie wasze dobre uczynki w waszych różnych wcieleniach będą moje, a wszystkie złe uczynki popełnione przeze mnie będą wasze. Jeśli natomiast właściwie utrzymacie uposażenie, zasługa będzie należała tylko do was. Wydaje się, że następcy Badravarmana wysłuchali jego prośby, ponieważ My Son stało się religijnym centrum Champy przez wiele pokoleń. Najtrudniejszym rokiem dla Królestwa Champów okazał się rok 605, w którym to generał Liu Fang poprowadził swoich wojowników z północnego Wietnamu na południowy i pokonał on armię jeźdźców na słoniach króla Sambuvarmana i niestety doszczętnie splądrował tutaj Królestwo Champów. Szabry objęły
na przykład ponad 1000 ksiąg buddyjskich. Objęły również złote tablice upamiętniające poprzednich 18 królów. No i z tym potężnym łupem wojownicy chińscy wrócili do siebie. Niemniej jednak w czasie powrotu dopadła ich epidemia. Większość wojowników poniosła śmierć w czasie tej epidemii, aczkolwiek król Sambhuvarman postanowił płacić daninę Chińczykom, aby oni już nigdy nie wrócili, aby już nigdy nie ograbili Champów, no i w ten sposób ze spokojem mógł odbudować to najważniejsze dla Champów miasto. Prawdziwie niszczycielska dla Mission była wojna w Wietnamie. W 1969 roku Amerykanie przeprowadzili bombardowanie, tzw. nalot kasetowy, który poważnie uszkodził kompleks Mission. Tutaj mamy krater, prawdopodobnie po bombardowaniu Amerykanów. Z około 70 oryginalnych budowli przetrwało jedynie kilkanaście. Na arenie międzynarodowej działania Amerykanów wywołały ogromne oburzenie. Wówczas obszar otaczający Mission został wyłączony z terenów objętych działaniami militarnymi. Choć wiele z tych świątyń zostało zrujnowanych, ich znaczenie historyczne i kulturowe przetrwało dzięki staraniom wielu osób, w tym jednej szczególnie ważnej postaci – Kazimierza Kwiatkowskiego. Kazimierz Kwiatkowski, polski architekt, był jedną z kluczowych postaci odpowiedzialnych za renowację Mission w latach 80. Jego praca i pasja do ochrony dziedzictwa kulturowego sprawiły, że to miejsce zostało uchronione od całkowitego zapomnienia. I to właśnie dzięki niemu możemy podziwiać niezwykły kompleks Mission. Kazimierz Kwiatkowski był pierwszym zagranicznym konserwatorem zabytków, który przyjechał do Wietnamu tuż po zakończonej wojnie. Prace archeologiczne były znacznie utrudnione z uwagi na zaminowany teren. Na początku Kwiatkowski wraz z kilkoma lokalnymi mieszkańcami skupił się na odgruzowaniu i oczyszczeniu badanego terenu. Następnie skrzętnie sporządził dokumentację tego, co uchroniło się przed skutkami bombardowań Amerykanów. Do 1989 roku, wskutek prowadzonych pod kierownictwem Kwiatkowskiego prac, uratowano prawie 20 champskich wież. Po przemianach ustrojowych w Polsce w 1992 roku polska misja konserwatorska miała ogromne problemy finansowe, więc prace pana Kazimierza Kwiatkowskiego stanęły pod znakiem zapytania. Kwiatkowski nawiązał współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Kultury Chamów w Stuttgarcie i uzyskał od nich fundusze na dalszą pracę. Poświęcił wiele lat na badania i prace archeologiczne, a jego wkład do dzisiaj pozostaje nieoceniony. Miejscowi nazywali go pieszczotliwie Kazik, albo człowiek z dżungli, bądź też znachor, ponieważ wtedy na tych terenach bardzo popularnym filmem polskim był Znachor, nie? To było w ramach wymiany kulturowej bloku komunistycznego. Włączyli tutaj Wietnamcom film Znachor i oni stwierdzili, że wygląda tak samo jak właśnie Kwiatkowski. Rafał Wilczuk. Więc potocznie go też nazywali Znachorem. Dziś Mission jest nie tylko atrakcją turystyczną, ale także ważnym symbolem dziedzictwa kulturowego Wietnamu i dawnego królestwa Champa. Miejsce to przyciąga badaczy i turystów z całego świata, będąc świadectwem kultury, która przetrwała pomimo upadku imperium i zniszczeń wojennych. Mission to miejsce, które łączy historię, architekturę i dziedzictwo duchowe. To dowód na to, że kultura potrafi przetrwać nawet najtrudniejsze czasy. Jeśli więc podróżujecie do środkowego Wietnamu, warto odwiedzić ten kompleks, aby zrozumieć jego wyjątkowe znaczenie. To było zachowane przez ponad 1000 lat trwania imperium Champów. Cały czas zachowane zostało Mission i zniszczyło go bombardowanie Amerykanów w 1970 latach. Rozumiecie to? Ja się dziwię, bo takie To jest chore. jest taka ustawa, co reguluje prowadzenie wojny i takie dziedzictwa kulturowe, obszary dziedzictwa kulturowego powinny być wyłączone całkowicie z działań militarnych. Bez względu na wszystko i tak samo państwo atakowane nie powinno się chronić w takich miejscach, no bo wiadomo, że agresor zaatakuje miejsce tam, gdzie jego potencjalna siedzi. Jakby tutaj była wojna i bym wiedziała, że to miejsce nie zostanie zaatakowane, to ja bym tutaj się schroniła. No nie możesz zabronić ludziom schronienia się. W ogóle cywili nie można bijać podczas wojny i tak dalej, to też jest uregulowane. No nie można, nie? I dlatego cywile mogliby się schronić w takich miejscach, które są wyłączone z obszarów działań militarnych i wtedy tylko wojska by się naparzały między sobą i kto by wygrał, ten by wygrał. No i albo ci mieszkańcy wyszliby ze schronienia i znaleźli się w nowym państwie, No, albo w albo starym. by świętowali wygraną wojnę. A tak to cywile po prostu są zjani. I to jest słabe, nie?
Ale ostatecznie ładne miejsce. Jest bardzo gorąco tutaj, w ogóle ja trochę zazdroszczę Kwiatkowskiemu, że mógł tutaj spędzić tyle lat, nie? W takim otoczeniu gór i przyrody i sobie pracować w takim środowisku. Chociaż to trochę za gorąco, ja jestem zmęczony. A jakby ktoś mnie pytał o zdanie, to mi się też to podoba. Aczkolwiek jest bardzo dużo turystów jest, czego się totalnie nie spodziewamy, a dla mnie to jest więcej turystów niż w Angkor Wat. To znaczy akurat my przeczekaliśmy tą chmarę, hordę turystów, która tutaj przyjechała od rana, więc teraz jest luzik, ale jest dużo dosyć turystów. No i fajnie, niech się uczą, niech się dokształcają, niech wiedzą, że są takie archeologiczne miejsca. Wolałbym, żeby wiedzieli, kim jest Kwiatkowski, niż Boxdel. Tak, niech przyjeżdżają, zwłaszcza ci z Polski, żeby wiedzieli, kim był Kwiatkowski i jakich mamy fantastycznych ludzi w Polsce. I tak jak ktoś powiedział, państwo może mamy kartonowe, ale naród jeszcze istnieje. No i uzupełniając temat Kwiatkowskiego, w mieście Hoi An stoi jego pomnik. Został postawiony przez to, że właśnie Kwiatkowski uchronił to miasto przed całkowitą jego rozbiórką. W 1982 roku pan Kwiatkowski stwierdził, że musi sobie zrobić wakacje od prowadzonych prac i badań i pojechał do tego miasta i pierwotnie był oprowadzany przez lokalnych mieszkańców po mieście Hoi An, ale jak on zobaczył te budynki, tą architekturę, to zaczął wchodzić do tych budynków, zaczął sobie notować w swoim notatniczku, jak one są zbudowane, z czego są zbudowane i zagadywał lokalnych mieszkańców i posiadał taką wiedzę na temat tej architektury, że potem to on stał się lokalnym przewodnikiem dla lokalnych ludzi tak naprawdę i oni byli zdziwieni, że on posiada taką wiedzę. A wy oglądajcie nasze odcinki, subskrybujcie nasz kanał. Może po prostu zasubskrybujcie nasz kanał i oglądajcie nasze odcinki, jeżeli jesteście ciekawi polskich akcentów podróży i nie tylko. Według zasad YouTube'a powinniśmy stosować coś takiego jak call to action i mamy coś takiego napisane. Czekajcie, gdzie to jest? Dziękujemy za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o podobnych miejscach w Azji, subskrybujcie nasz kanał Kulisy Podróży i zostawcie komentarz, co najbardziej zaskoczyło Was w Mison. Albo możemy to zrobić w ten. Kulisy podróży, to są kulisy podróży. Zaobserwuj ten kanał, bo ten kanał to nie banał. Żeby pokazać Wam miasto, które zostało tak de facto ocalone przez pana Kwiatkowskiego, to wybraliśmy się na zorganizowaną wycieczkę, organizowaną przez nasz hotel i organizowaną zupełnie za darmo. Naszym pierwszym przystankiem na wycieczce był sklep o nazwie Five Phone, aby pani przewodnik mogła wytłumaczyć nam, jaką nazwę nosiło Hoi An w starożytnych czasach, znaczy w starych czasach. Następnie dowiedzieliśmy się, jaka jest różnica pomiędzy pagodą a świątynią właśnie w tym miejscu. Kolejnym punktem naszej wycieczki była brama świątyni Bamu, a właściwie pozostałości po świątyni Bamu, gdyż została tylko ta fasada tej bramy, ale mieszkańcy nadal wierzą w obecność Bamu i nadal palą tutaj kadzidła i składają ofiarę temu bogowi. Przy tej bramie również znajduje się kasa biletowa, gdzie kupiliśmy bilety. Bilet kosztuje 120 000 za osobę i upoważnia do wejścia do 5 różnych atrakcji turystycznych. Do 5 wybranych, jakie się chce. I ruszyliśmy w dalszą część miasta, zatrzymując się na samym początku przy studni. Przy tej studni cały czas palono kadzidła i zanoszono prośby do bogów, żeby w tej studni była czysta woda, po prostu. I Znalazłem 100 000. I Bartek znalazł 100 000? Oho, chyba damy jakiegoś donate'a. Do jakiegoś bożka. Bo musi być przepływ pieniądza. To wszystko działo się jeszcze przed wejściem do takiej głównej części Starego Miasta, a główną część Starego Miasta zaczęliśmy zwiedzać od skrzyżowania, które pokazuje dokładnie północ, południe, wschód i zachód. Odwiedziliśmy japoński most. Zapoczątkowano jego budowę w roku małpy, a skończono jego budowę w roku psa. Dlatego jest to most małpy i psa. I w środku jest świątynia. Te dwa symbole do góry symbolizują Yin i Yang. Prog świątyni jest tak skonstruowany, żeby trzeba było się pochylić, wchodząc do świątyni, oddając cześć Bogu. Zapala się tutaj kadzidła. 1 albo 3. W ogóle liczba 3 jest bardzo istotna w buddyzmie,
I jak zapala się kadzidło, albo 3 kadzidła, to dym unosi nasze życzenie do tych bogów właśnie. I wtedy stajemy naprzeciwko ołtarza, myślimy sobie o życzeniu, to może być wszystko, co chcemy. 3 razy się schylamy, ponieważ jak już wspomniałam, trójka jest najważniejsza, czyli oznacza niebo, ziemię i ludzi. Następnie kadzidło wkładamy do specjalnego miejsca i czynimy to przy pomocy 2 rąk, nigdy przy pomocy jednej, zawsze 2 ręce, czyli tak trzymamy, żeby włożyć kadzidło. Odchodzimy i z powrotem 3 razy się kłaniamy. Pokłony ostatnie symbolizują Buddę, buddyjskie mądrości i mnichów. I to wkładanie kadzidła może się 2 rękoma może się wiązać z szacunkiem i tutaj też się podaje pieniądze 2 rękoma, nigdy jedną. Więc to jest taka oznaka szacunku już u nich wrodzona. A tutaj pani coś próbuje nam podać. Ten dom został zniszczony, spalony w 2021 roku i zobaczcie, jak wygląda spalony dom w 2021 roku. On jest odbudowany dosłownie w tej samej konwencji architektonicznej, jaką przedstawiał przed spaleniem. Dlatego Stare Miasto Hoi An jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ze względu na tą architekturę, która została niezmieniona aż od samego początku założenia tak naprawdę tego miasta. I tu mieszkańcy wszyscy dbają o tą architekturę, żeby to wszystko tak wyglądało jak kiedyś, żeby to miało swój klimat, że mimo nawet jeśli są tutaj hotele, są tutaj restauracje, są tutaj nowoczesne rzeczy, to te nowoczesne rzeczy są zawsze wprowadzane w takim stylu, aby nie odstawały od tego prawdziwego klimatu miasta. To drzewo jest dowodem, że mieszkańcy mają ogromną siłę, ogromną moc, jeżeli chodzi o wiarę, ponieważ rząd stwierdził, że to drzewo umarło po prostu i już nigdy nie wypuści korzeni, nigdy nie wypuści liści, ale mieszkańcy się tak uparli, że nie pozwolili usunąć tego drzewa i codziennie się modlili i zostawiali tutaj właśnie kadzidła przy tym drzewie i to drzewo po 2 latach właśnie wygląda w ten sposób i daje cień na nas teraz, na ulicę. Taka jest siła wiary mieszkańców Hoi An. Nasza wycieczka obejmowała tak naprawdę tylko 3 miejsca, aczkolwiek bilet upoważnia Was do wejścia do 5 miejsc, dlatego że nasza wycieczka przewidywała, że 2 miejsca sobie sami możemy wybrać i sami sobie możemy zwiedzić. Bilet jest ważny przez 3 dni, więc ze spokojem nie musicie tego robić w jeden dzień. My sobie zostawiliśmy te miejsca do zwiedzenia, 2 nasze wybrane miejsca do zwiedzenia na następny dzień. Co jest naszym ostatnim przystankiem? Najstarsza i największa chińska świątynia. Zapraszam. Now everyone, by reading his name, please tell me where he's from.